I nie jest to szyderczy śmiech. Ja pierniczę w ogóle, co to jest za szalony samochodzik? Na pierwszy rzut oka taki normalny bączek z segmentu B. Wyglądający nawet tak przyjemnie, raczej myślę dość tradycyjnie, chociaż ma tutaj takie agresywne akcenty też. Taki typowy samochód do śmigania sobie po mieście. Hybrydka, rozsądnie. Cenowo jeszcze rozsądniej, bo wersja benzynowa startuje od 70 tysięcy złotych. Mniej więcej wersja hybrydowa od 88. Ale słuchajcie, ten knypek ma 194 konie mechaniczne. 194 konie, jaki to jest w ogóle? No chiński rzezimieszek. Śmieszy mnie po prostu to połączenie i jak inne osoby mogą się na ten wozik naciąć spod świateł. Patrzymy na ten wygląd i myślimy prawie 200 koni mechanicznych. W dzisiejszym filmie MG3 Hybrid Plus, któremu przyjrzymy się z bliska, zmierzymy go raceboxem, skoczymy na próbę autostradową. Maszyna ta została mi udostępniona przez autoryzowanego dealera MG Plaza z Gdańska. Zapraszam do salonu takiego MG3, sami możecie sobie obejrzeć, pomacać, przejechać się. Jeśli będą jakieś pytania, śmiało, handlowcy czekają. MG3 właśnie startuje od 70, bodajże 1 tysięcy złotych jakoś tak, ale z wolno ssącym 1.5 pod maską, manualną 5-stopniową skrzynią biegów i ten samochód w zasadzie jest taki prosty, spoko, normalny wozik. Ale wiecie co, warto dopłacić do wersji Hybrid Plus, która rozpoczyna się od 88 tysięcy złotych. Ja wiem, troszkę trzeba dorzucić, ale kurczę, prawie 200 koni mechanicznych, nie manualna, a automatyczna 3-stopniowa skrzynia biegów, ale spokojnie o tym później. I napęd hybrydowy, dzięki czemu ten samochód jest mega ekonomiczny. Wyposażenie standardowe takiego MG3 Hybrid Plus, kurczę, klimatyzacja automatyczna, kamera cofania z liniami prowadzącymi, no tu jakieś oznaczone kokpit z 2 ekranami, Apple CarPlay, Android Auto, radio DAB+, oraz Pilot MG z aktywnym tempomatem i utrzymywaniem w fasie ruchu. 2250 zł kosztuje dopłata do każdego jakiegoś innego koloru, ale innego niż standardowy. Śpiewam wam o tym wyposażeniu, a tak naprawdę to w ten sposób wygląda, no kurczę, nie chcę się pomylić. Wersja Excite to już właśnie 16-calowe aluminiowe felgi, w standardzie chyba są kołpaczki, boczne lusterka, składanie elektryczne, uruchamianie silnika przyciskiem, system audio 6 głośników, nawiew powietrza na tylną kanapę. Wiecie, to są rzeczy, które doszły do wersji standard i teraz wersja Exclusive. Także mamy tu wyposażenie ze standard, Excite i dodatkowo reflektory LEDowe z regulacją wysokości. To jest mega ciekawe. Obkamerowanie 360 stopni, pełny dostęp bezkluczykowy, podgrzewane przednie siedzenia, siedzenia w półskórze, podgrzewana kierownica i jeszcze bardziej rozbudowany asystent półautonomicznej jazdy. Wiecie, tak mniej więcej wam podałem wyposażenie, no bo już nie będziemy wchodzić tutaj w takie szczegóły jak, no nie wiem, tylna wycieraczka, której w standardowej wersji nie ma. Wizualnie trochę Ford Puma, trochę Ford Ka plus jakby, nie wiem, czy to jest kwestia tego trochę zadartego tyłu, czy może tych przetłoczeń tutaj po bokach, może tego podcięcia. Takie troszkę mniejsze kółka. W ogóle co tutaj są za felgi? Chyba 16-calowe, sorry. Rozmiar opon 195/55 z przodu i z tyłu, także opony będą bardzo tanie. Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu. Też nie jest to wcale takie oczywiste, a pamiętajmy, przecież to jest dość tani samochód, patrząc na to, ile on oferuje, jest nowy. Wloty powietrza. Tutaj, jak się okazuje, jest prawdziwy z boku. No tutaj taki fake ten kawałek. Ten fragment też atrapa, ale zobaczcie, niektóre elementy też tutaj są polakierowane w połysku. No takie urozmaicenie, ciekawie to wygląda. Tutaj już prawdziwe wloty na środku. Taka dokładeczka a la karbonowa, panie. Ja piernicz, ale jestem ciekaw, ile tutaj wyjdzie na raceboxie przyspieszenie. Hashtag emocje to są, no i jeśli mowa o tyle, tutaj też taki sliperek. Proszę, taki cichutko, ja to powiem, taki a la dyfuzorek. Zajrzyjmy do bagażnika. Pojemność 293 litry. Myślę, że jest całkiem spoko. Taki normalny bagażnik z segmentu B. Proszę, oświetlenie. Tutaj jeszcze pod spodem też taka przestrzeń pewna, ale nie ma tutaj koła zapasowego. A, akumulator to jest, kurczę, jak w sportowym samochodzie umieszczony. Wejdziemy do tyłu. Posłuchajmy, jak się otwierają i zamykają drzwi. Nie, no naprawdę, klasa, naprawdę, świetnie, jak na segment B, w ogóle jak na wyższy segment to było super, ale w segmencie B to rewelacja. Tutaj jest mięciutko, zacząłem od tego, bo wiedziałem, że powinno być miękko. Takie
miedziane przeszycia. O, widać? Tutaj, no już będzie twardo. Tutaj już jest twardo. Ej, ale ostatnio prezentowałem polówkę z 2024 roku i też tam, o ile pamiętam, był boczek z tyłu twardy. No więcej było twardych materiałów w segmencie B, to też normalne dość. Tutaj dość przyjemna ekoskórka, perforowane część, tutaj gładka. Po środku takie rąbki, urozmaicenie. Jest ok. No dobrze, jest tutaj ten nawiew na środku. No w standardowej wersji go nie ma, trochę szkoda wtedy. Fotel kierowcy wyregulowany jest pode mnie. Ja mam 198 cm wzrostu i co? A tak powiedzmy, łatwo może nie jest, ale nawet się tu mieszczę, no. Jak na segment B wcale takiego dramatu nie ma. Zawsze możemy sobie troszeczkę dopłacić i wziąć MG HS. Był u mnie na kanale test nowego HS-a, no tam już miejsca nie powinno nam brakować. Wiecie, to jest mały knypek, kurczę, miejski. Tutaj kieszonka, podłokietnika akurat nie ma. Zwracam uwagę na to, iż jest tutaj czarna podsufitka i patrzcie, ja miałem Audi S7 z 4.0 TFSI pod maską z V8 i była jasna, a tutaj w MG nie. Strefa dla kierowcy. Trochę tradycyjnie, trochę nowocześnie. Przejdziemy do przodu. Ale dzisiaj cieplutko, przyjebasz sobie, odpalimy klimatyzację. No. Ja piernicz. Coś niesamowitego. Proszę, kilesik. I boczek z przodu. Tutaj jest twardo, aczkolwiek ten plastik wcale nie jest taki zły w dotyku, nawet spoko. Jak na twardy plastik jest ok, już nie panikujcie. Tutaj miękko, tutaj jest miękko i tutaj już będzie twardo. Schoweczek jest normalnie jak na segment B. Możemy za to wszystko sobie szarpać, nic nam się tutaj nie odzywa. Zbity i wykonany jest ten samochód naprawdę bardzo spoko. Dzisiejsze Chińczyki naprawdę bez kompleksów przy konkurencji, czy to z Europy, z Japonii. Manualny fotel, ale nie trzeszczy, ty półskórki. O, tak to wygląda. I tak tutaj mieści się prawie 2-metrowy petrohead z przodu. Pozycja za kierownicą. Ta kierownica mogłaby się wysuwać troszeczkę do mnie. Niestety regulacja jest tylko w jednej płaszczyźnie. Kierowniczka, podcięcie u góry, na dole. Tutaj jakby miał wychodzić nam trzecie ramię. Jakby miało wychodzić nam trzecie ramię. Czekajcie, odpalimy sobie w ogóle. O, cyknięcie i auto już jest generalnie odpalone, no bo hybrydka. Tutaj mamy sterowanie tempomatem aktywnym, tutaj asystent autonomicznej jazdy i tutaj sterowanie multimediami. Tym się zmienia na którym ekranie. O, tutaj proszę na liczniku. A komputer pokładowy. I tutaj jeszcze w bok przejdziemy. Proszę bardzo, widać coś? Mam nadzieję, że widać. Informacje o mocy samochodów, przepływ energii, proszę tutaj ile mamy bateryjki. Sobie regulujemy tutaj, czy ma być głośniej, ciszej radyjko, no i stacje lub utwory. Licznik wygląda w ten sposób. Mamy tutaj na desce po prostu doczepione takie dwa tablety. Ja wiem, że nie wszystkim się to będzie podobało, ale jest to nowoczesny samochód i tak tutaj będzie. Tutaj w rogu widzicie napis EV, bo jesteśmy w trybie elektrycznym. Jeśli jedziemy w trybie hybrydowym jest HEV. Obok wskaźnik mocy, też pokazuje on ile rekuperujemy. No i tutaj jest stopień rekuperacji ustawia się. Boże święty, ale wstyd, bo u mnie w Tesla taki elektryk ta Tesla, a nie da się ustawiać stopnia rekuperacji. Tu mamy jeszcze takie oto dekorki. Wiecie, zawsze to jakieś urozmaicenie, po bokach, tutaj na dole i po środku kolejny ekran, ale plus, że są fizyczne przyciski. Proszę, tutaj sobie wchodzimy w klimatyzację, podgrzewanie szyb, włączyć, wyłączyć nawiew, takie szybkie. Tutaj home i głośniej i ciszej. Radio nawet spoko gra, powiedzmy, nawet spoko, no. System multimedialny, tutaj mamy takie widgety i menu, muzyka, telefon, nawet to nie laguje. Odzyskiwanie energii, proszę, słabe, silne, pilot MG, no zobaczcie jakie tutaj są ustawienia. Matko święta, jest tego od cholery. Tak sobie możemy pod siebie spersonalizować samochód. Zobaczcie, nawet te gwiazdki takie na kierownicy są. O, tutaj i tutaj. To też jakieś funkcje możemy sobie przypisać. Idziemy w dół, o, tryb holowania, oświetlenie, bezpieczeństwo. W ogóle deska rozdzielcza jest cała twarda, taka jakby trochę symetryczna. Też chyba nie trochę, tylko jest symetryczna. Taka perspektywa z oczu kierowcy. Wszystko spoko. Damy sobie na wsteczny, proszę. To jest nasz lewarek, jak w Range Roverze jakimś. Nie no, chciałem pokazać wam po prostu obkamerowanie samochodu. Takie MG. Patrzcie, 100 000 złotych i takie funkcje. Tu jeszcze ustawienia, linia śledzenia, jakieś ściana radaru, kierowanie ze spokojem. To też jest mega ciekawe. Takie detale wciskamy
USB, no i proszę, tutaj panel z takiego black piano, ale ogólnie cały tunel jest twardy, jednak ja bym się tutaj nie czepiał, no bo segment B jest on świetnie zamocowany, nawet tutaj się nam nie odkształca. 2 uchwyty na kubki, USB, USB-C, ręczny auto hold i mode. Tryby jazdy normal, sport i eko. Tutaj nam się to wyświetla. No tak chciałem zobaczyć, czy wspomaganie tutaj się zmienia, ale tak, zależnie od trybu mamy inne wspomaganie kierownicy, mniej lub bardziej wydajne. Tutaj jest miękki fragment deski rozdzielczej i to bardzo miękki, jest to przyszycie normalnie. Taki lekki premium feeling nawet tutaj jest. O, no i tutaj schowek troszkę twardo nam opada, jest twardy, ale jest schowek. Lusterko eleganckie, bez ramki, tutaj cały panel z obkamerowaniem, czujnikami. Jest lusterko, jest podświetlenie, no wszystko jest ok. Dobra, gasimy i zajrzyjmy pod maskę. A tutaj mamy ciemno też do otwierania wlewu paliwa. To jest ciekawe, bo pojemność zbiornika wynosi tutaj zaledwie 36 litrów, ale zużycie paliwa tego samochodu jest tak niskie, że o dziwo ten zbiornik wystarczy. No chyba, że wiecie, będziecie cisnąć na próbę autostradową ostro i tak dalej, upalać ten wozik, no to wtedy będzie większe. Dobra, cenowo spoko jest ten samochód, to wybaczamy ten badylek. Tutaj numer VIN, widzę na elementach jest numer VIN. No nie wiem, ciekawe. I pod maską wolno ssąca benzynowa jednostka czterocylindrowa 1.5. Generuje nam ona 102 konie mechaniczne oraz 128 Nm. Także no kurczę, można wolno ssaka sobie kupić tego MG, ale nie będzie on jakimś takim rzezimieszkiem. No ale słuchajcie, to wersja Hybrid Plus, także mamy tutaj jeszcze silnik elektryczny 136-konny, 250 Nm generuje. Patrzcie, silnik elektryczny jest tutaj mocniejszy niż spalinowy i to jest interesujące bardzo, ponieważ tutaj jest trochę tak jak w BYD ostatnio testowanym, że jakby główną rolę napędzania nas ma silnik elektryczny. A silnik spalinowy jakby pomaga silnikowi elektrycznemu, gdy naprawdę już ostro wciskamy gaz do dechy, bądź też lecimy no troszeczkę szybciej, ale on częściej pełni funkcję raczej takiego generatora, jak na przykład jeździmy tym autem po mieście. To jest troszeczkę inaczej niż na przykład w hybrydzie, no nie wiem, z innej marki, Toyota, Hyundai. Głównie śmigamy na silniku elektrycznym, ale też często śmigamy na silniku elektrycznym i spalinowym, no i to po prostu w większości raczej no niezależnie od nas się odbywa, chyba że my będziemy jechać szybciej lub też wolniej, no to przy prędkościach taki typu, no nie wiem, 20-30 na godzinę to praktycznie zawsze chodzi auto na silniku elektrycznym, ale wiecie co, ten cały proces zachodzi tutaj jakoś tak odpowiednio, ponieważ zużycie paliwa w mieście, jeśli jeździmy spokojnie, wynosi no, niecałe 4 litry. Jak tak jedziemy naprawdę luźniutko, to niecałe 5 litrów. Krajówka autostrada, myślę, że od 4 do 6 litrów mniej więcej, no 6-4 litra, no to jak zasuwamy. Aha, no i co do dynamicznej jazdy, konie mechaniczne, oczywiście w hybrydzie konie mechaniczne silnika elektrycznego oraz spalinowego się tak nie dodają w oczywisty sposób. Każdy producent to według jakiejś normy po swojemu przelicza. Łącznie mamy tu 194 konie mechaniczne. Moment obrotowy, tak jak w Toyotach właściwie, nie jest podawany. Przyspieszenie do pierwszej setki, muszę Wam to powiedzieć, podczas patrzenia na ten wlot, to całe zarysowanie wpisane 8 sekund. Ale szczerze, nawet na papierku ten samochód jest sliperkiem, a wartość 8 sekund, no myślę, że troszkę zawyżona. Ej, no wiecie, 194 konie mechaniczne. Ciekawe, że tutaj jest 3-stopniowa skrzynia biegów automatyczna, no. No i auto jest dość lekkie, bo waży 1300 kg i to hybrydka. No bateria ma pojemność 1,83 kWh i prędkość maksymalna 170 km na godzinę, bo chyba kagańczyk, coś mi się tak wydaje, no raczej tak. Ej, szczerze nie wiem, czy możemy się do tego przyczepić, bo w zasadzie segment B, no to auto typowo miejskie, hybrydka, no to też mieszczuch. No nic, czas na szybką wycieczkę za granicę. Próba autostradowa. A hybrydka to w trybie elektrycznym się odpala. Ale wiecie co usłyszałem? Jak jest ciepło, to nie dość, że słyszymy jak wentylator tutaj nam pracuje, to jest normalne. Ale również kapnąłem się, że też z tyłu. Teraz akurat jest wyłączony, ale czasami on się włącza. Ciekawe. Nie sprawdzałem, gdzie tutaj jest ta bateria. Akumulator tam jest, ale nie wiem, czy to jest właściwie ta bateria od układu hybrydowego? Chyba nie. Dobra, myślę, że możemy startować. Ale w innych hybrydach przeważnie właśnie jest z tyłu.
Wykasujemy sobie, no kurczę pieczony, zużycie paliwa. Dobra, jest ok. Tryb sport. Jest tryb sport, jest tryb sport. I ciśniemy. Dobrze by było, jak tutaj jest jakiś wentylator tej baterii, bo dla baterii to jest bardzo zdrowe generalnie ją chłodzić, jak jest za gorąco. No i dobra, co? Ciekawie ten samochód przyspiesza, bo tak do 30-40 km na godzinę bardzo tak rozsądnie i łagodnie. Ale jak już wkręci się to wszystko... O, teraz! Jaki to jest nagle buścior taki. Takie busty tutaj są. No patrzcie, jak się ten wóz zbiera. O kurczę, i kagańczyk 180 km na godzinę według GPS-u. Według prędkościomierza też. O kurczę, respekt. No i takie utrzymywanie, no to 170-171. Ale mówię, tak się czasami tej maszynie zapomina i nas puści do 180. No dobra, zwolnimy sobie teraz troszkę. I depniemy znowu do 180. Nie, teraz nas tutaj będzie trzymał na kagańczyku samochód. Wiecie, jest to samochód miejski, także ta prędkość maksymalna jest po prostu taka, żeby była, wiecie, każdy samochód ma swoją prędkość maksymalną jakąś. Każdy, w sumie bez kitu, każdy ma. Nie, i chyba się bateria tutaj nam rozładowała. Albo na kagańczyku sobie auto trzyma. Nie, rozładowana bateria, ok, dlatego tak przyspiesza troszeczkę słabiej. No dobra, podładujemy sobie na przykład. Rekuperacja, minus 40 kW ładowanie baterii. No, zużycie paliwa jak na razie 9,1 litra, jak tak deptamy. W sumie to prędkość maksymalną mamy już osiągniętą, więc po zawrotce myślę, że moglibyśmy sobie skasować zużycie paliwa tak przy 120 km na godzinę. Tempomat sobie zapniemy i sprawdzimy do granicy, ile nam wyjdzie. Tylko pamiętajmy, tutaj jest pagórkowaty teren, ale to takie orientacyjne. Sam w sumie nie sprawdzałem, ile ten samochód na trasie pali. No jesteśmy na odcinku specjalnym. Ja tutaj sobie jadę, no te 120 km na godzinę. Bateria troszkę nam się podładowała. No a dość wolno to idzie. No widzicie, chyba nie jest to samochód przeznaczony do prób autostradowych, jakoś nie wiadomo jak. Po prostu wyczerpie się bateria. No i dobra, depnąłem 110 kW. Teraz auto generuje. No i teraz jest kopnięcie. No i już nam się kagańczyk załącza powoli. No i obroty spada. Patrzcie, 182 nawet dziabnęliśmy. Ciekawe. Ale już więcej nie damy rady. Dobra, zawrócimy sobie na szmyl. Ten samochód naprawdę jest w stanie bardzo ładnie się rozpędzać, ale mam wrażenie, że najlepiej on się czuje... O, tryb Eco. No, jak będziemy nim jeździć po prostu normalnie. Czasami oczywiście coś sobie wyprzedzimy. Czasami może kogoś wytniemy. Wiecie, takie E60 na przykład 530D ma właśnie 7 sekund do setki mniej więcej, chyba 6,9, ale jak jest zdrowiutkie. CLS 320 CDI też pamiętam miał tyle, mój. No, silniczek ciekawe, bo przyspieszenie jest tutaj bardziej z silnika elektrycznego, a ten spalinowy to tak sobie tak wrzuca go skrzynia na obroty. Ale się kurczę zamotałem z tych emocji. Tak powoli nam się on do akcji tutaj wtrynia. No dobra, to co, 120 km na godzinę tempomacik. Na razie średnie zużycie paliwa w ogóle z próby autostradowej wynosi 8,5 litra. Dobra, 120 km na godzinę, kasujemy zużycie. Kontrola bateryjki, jak tutaj to wygląda. No, 1/3 baterii jest. No i tak sobie pewnie ten samochód będzie utrzymywał baterię, tam stopień jakiś naładowania od 30 do 60% pewnie. Ale to on już sobie sam robi. Ale maszyny dzisiaj na próbie autostradowej, jakieś GLE. Tutaj widzę, co to
kurczę, RS5. Dobra, myślę, że pomiar możemy zakończyć. 120 km na godzinę. Nawet fajnie tutaj ten autopilot trzyma nas w pasie, muszę przyznać. Tak to wszystko naturalnie się odbywa. Przy 120 km na godzinę średnie zużycie paliwa 6,4 litra mniej więcej. Mam nadzieję, że ta ciekawa maszyna Wam się niesamowicie podoba. Było to coś jak zawsze niesamowitego. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.